I witam serdecznie wszystkich słuchaczy na kanale Przy Mikrofonie. Z tej strony Marcins, a dzisiejsza audycja to pierwsza i miejmy nadzieję nie ostatnia z nowego cyklu. No właśnie, dla tych, co śledzą bacznie i uważnie kanał Przy Mikrofonie, na przykład na YouTubie, to już po zapowiedzi zdążyli zauważyć, że pojawił się nowy format. Audycja, w której planuję cyklicznie poruszać interesujące mnie tematy, nazywa się Blubry Starego Marcina. Tak, to nie jest błąd. Pierwsze słowo faktycznie brzmi blubry. No i powiem szczerze, że jest to takie moje mrugnięcie okiem do tych wszystkich, co mieszkali bądź nadal mieszkają w Poznaniu na tyle długo, że mieli już styczność z gwarą poznańską. Mianowicie słowo blubry pochodzi właśnie z tego charakterystycznego dla mieszkańców Poznania i okolic słownika i jest czasownikiem. Blubrać w gwarze poznańskiej to po prostu rozmawiać, gadać, gawędzić. I aktualnie jest nacechowane dość pejoratywnie, zatem jeśli chcecie być mili dla poznaniaka, z którym rozmawiacie, lepiej nie mówcie mu czegoś w stylu: tej, szczunie, nie blubraj już, bo tego brynkotu nie da się słuchać. Tak. Ci, co słyszą mnie pierwszy raz, a nie mieli wcześniej przyjemności ze mną rozmawiać, czy to na Discordzie, czy na innych miejscach, na których można mnie spotkać, w Discordzie oczywiście kanału Przy Mikrofonie, domyślają się, że autor tego podcastu pochodzi ze stolicy Wielkopolski, a jak niektórzy w Poznaniu twierdzą, pierwszej stolicy Polski, na co niejeden mieszkaniec Gniezna moim zdaniem by się pogniewał, no ale wiecie, to już temat na osobną audycję. Kto był pierwszy, czy Poznań, czy Gniezno, no to niech rozstrzygają historycy, a my skupmy się na mięsie, na treści, na dzisiejszej audycji. Słowem wyjaśnienia, tak czy inaczej, muszę przyznać, że tytuł audycji jest to swego rodzaju hołd dla wszystkim w Poznaniu znanym zbiorze opowiadań w gwarze poznańskiej zatytułowanej Blubry Starego Marycha. Stary Marych, który to był postacią fikcyjną, postacią literacką stworzoną przez niejakiego pana Juliusza Kubla, który jest symbolem gwary i mowy poznańskiej i na dobre wpisał się w słownik i znaczenie charakterystyczne dla gwary poznańskiej i rozpoznawalność tej gwary na terytorium Poznania i okolic. Stary Marych, od którego zaczerpnąłem i który był inspiracją do tytułu tego cyklu audycji na kanale Przy Mikrofonie, doczekał się w Poznaniu nawet swojego pomnika, no i charakterystycznych i dla każdego w Poznaniu rozpoznawalnych tekstów, jak chociażby słynne w Antrejce na ryczce stały pyry w tytce. Ja jednak dzisiaj nie ogważę, a przychodzę do Was z audycją w klimacie, no właśnie, sportowym, ale i dla tych, których ciekawią duże konstrukcje i spolej wielkości obiekty budowane, choć zaznaczam, nie tylko o takich dzisiaj będzie mowa. Tak czy siak, to zapewne takie osoby miło spędzą czas i może dowiedzą się czegoś, o czym wcześniej nie mieli pojęcia, o czym wcześniej nie wiedzieli. Zatem zapraszam do wysłuchania. Do rzeczy. Dzisiaj będzie o nietypowych stadionach sportowych. I choć osobiście czuję się i uważam się za fana piłki nożnej, i takie też stadiony dzisiaj będę przedstawiał i omawiał, to zobaczycie, że nie są to tylko 4 trybuny i parę krzesełek, a bardzo nietypowe i niecodzienne konstrukcje. Szybkim słowem wyjaśnienia, jeśli oglądacie tą audycję na YouTubie, to możecie zobaczyć większość z przedstawionych dzisiaj obiektów na fotografiach, na zdjęciach,
dołączonych do tej audycji. A jeśli nie, to postaram się dla tych, którzy słuchają podcastu, postaram się za pomocą słów oddać oryginalność i koloryt tych konstrukcji, które dzisiaj wezmę na tapet. Zatem zaczynajmy. Swoją podróż po nietypowych stadionach sportowych zaczynamy od Słowacji. I zapewniam Was, że nie bez powodu zaczynamy od kraju naszych południowych sąsiadów, ponieważ wędrujemy na stadion Czerny Balog, jeśli dobrze to wymawiam, bo według mnie jest to zdecydowanie najbardziej ciekawy z obiektów piłkarskich, o jakim kiedykolwiek miałem okazję usłyszeć. Ciekaw jestem Waszej reakcji, jakbym Wam powiedział, że przez boisko drużyny TJ Tatran Czerny Balog przebiega linia kolejowa. Tak, usłyszeliście dobrze, linia kolejowa. Co do drużyny, TJ Tatran Czerny Balog to drużyna z lokalnej słowackiej ligi amatorskiej, zatem jeśli chodzi o poziom rozgrywek, nie oczekujcie tutaj cudów, bo cuda to zobaczycie na stadionie. A stadion, na którym występują piłkarze tej drużyny, może nie jest imponujący, bo może pomieścić raptem 480 widzów. Składa się w zasadzie z jednej trybuny, no i boiska. Jednak kto nie chciałby być tym szczęśliwcem, jednym z tych 480 widzów, zasiadającym na jednej, jak już wspomniałem, z trybun stadionu, ponieważ to między linią boczną a trybuną tego boiska można, jeśli ma się odrobinę szczęścia, zobaczyć przejeżdżający zabytkowy parowóz. Tak, parowóz. Miejscowi mówią na ten parowóz Wielki Czarny, co musicie przyznać, że w dzisiejszych czasach nie jest może zbytnio szczęśliwą nazwą, na pewno oryginalną, aczkolwiek pozostawiam to już Waszej ocenie. Tak czy siak, podczas meczu widzowie mogą zobaczyć, jak to parowóz wjeżdża tuż przed grającymi zawodnikami i rzuca kłębami dymu. Nie wiem jak Wy, ale dla mnie ultrasi ze swoimi racami mogą się schować. Czerny Balog to miasto zlokalizowane w Tatrach, a jego zabytkowa kolejka wąskotorowa została zbudowana już na początku 1900 roku. Jak mam w notatkach zanotowane, pierwotnie służyła do transportu drewna między Czernym Balogiem a Chroncem. Cóż, pociąg ten przestał kursować, z tego co udało mi się wynotować, w latach 80., ale został przywrócony na początku lat 90. Trasa została odrestaurowana i przeznaczona do celów wycieczek krajoznawczych i po okolicy. W momencie, kiedy pociąg przestał jeździć między latami 80. a 90., na jego trasie wybudowany został stadion. Niewielki, ale jednak stadion piłkarski. Kiedy podjęto decyzję o przywróceniu pociągu w latach 90., klub postanowił nie sprzeciwiać się tej decyzji, aby przejeżdżał on przez stadion, co faktycznie ma miejsce do dzisiaj i jest to jedna z największych atrakcji dla kibiców z całego kraju. Pociąg przejeżdża tędy 4 razy dziennie, a gdy mecz odbywa się akurat w trakcie przejazdu tego pociągu, maszynista jest zachęcany przez publiczność, aby używał gwizdka, co skrzętnie wykorzystuje i nie waha się tego użyć, podczas gdy kibice na kameralnym stadionie dopingują go, gdy przejeżdża wzdłuż linii bocznej. Warto dodać, że mecz podczas takiego przejazdu nie zostaje ani na chwilę przerwany. Piłkarze są skupieni na swojej robocie, grają, prowadzą mecz, a jedyną wyjątki może stanowić dzień, w których troszeczkę
pomocnik maszynisty nałoży za dużo do pieca, przez co kłęby dymu uniemożliwiają chwilowo grę i trzeba poczekać, aż zrobi się bardziej przejrzyste powietrze dla kibiców. Na zdjęciu macie przedstawiony owy pociąg, który wjeżdża na teren stadionu, zlokalizowany między płytą boiska, między murawą a trybuną, na której zasiadają kibice. Musicie przyznać, że całkiem niecodzienny widok. Ja z chęcią udałbym się na taki mecz, mimo że jest to liga amatorska, ale przede wszystkim dobrałbym terminarz i datę, godzinę tego meczu do momentu przejazdu pociągu, bo muszę wam przyznać, że jest to niecodzienny i niespotykany widok, zwłaszcza na stadionach piłkarskich. Cóż, od naszych południowych sąsiadów udajmy się zatem do odległego Singapuru. Ja co prawda nigdy nie byłem w tym malutkim kraju, ale chyba każdemu znane są ich problemy z przestrzenią budowlaną, co chociażby winduje ceny ogromnych rozmiarów czynszy wśród mieszkańców tego kraju. No właśnie, mimo że problemy z powierzchnią, mimo że niekorzystne zabudowa terenu, to nie przeszkodziło to jednak Singapurczykom na posiadanie swojego stadionu. A z tego co kojarzę, nie jest to jedyny stadion, aczkolwiek jeden z najbardziej oryginalnych, jaki kiedykolwiek spotkałem. A sposób na ten charakterystyczny, wyjątkowy i nietypowy stadion znaleźli przez zlokalizowanie go na wodzie. The Flat Marine Bay, znany jako pływająca platforma w Marina Bay, to największy położony na świecie stadion z platformą, która równocześnie jest największym stadionem w Singapurze. Nazwa Marina pochodzi od zatoki, w której to obiekt został zlokalizowany. Otwarto go w 2007 roku i platforma, na której został wzniesiony, liczy sobie 120 na 83 metry, co jest odpowiednikiem mniej więcej 5% większej wartości niż boisko do piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zatem musicie sobie wyobrazić, że jest to całkiem sporej rozmiarów platforma. Natomiast jest to budząca całkiem spory respekt konstrukcja, gdyż na trybunie zlokalizowanej tuż przy platformie na lądzie może zasiąść do 30 000 widzów, a na samej pływającej platformie, na której odbywają się mecze piłkarskie, jest ona w stanie udźwignąć ponad 1000 ton, co odpowiada liczbie 9000 osób. Warto dodać, że stadion ten w celach piłkarskich używany był tylko i wyłącznie, głównie w celach sparingowych, a nigdy nie miał zaszczytu gościć na swojej murawie piłkarzy narodowej reprezentacji Singapuru. Głównym celem, na jaki został on zbudowany, to coroczne obchody Narodowego Dnia Singapuru, podczas którego na platformie organizowana jest huczna parada. Stadion również był używany podczas młodzieżowych igrzysk olimpijskich, a także gościł miejsca startu i mety zawodników singapurskiego triatlonu w formule Ironman. Musicie przyznać, że warunki i całe położenie geograficzne, jakie ma Singapur, strasznie zdeterminowało charakter tej budowli, przez co dzisiaj możemy być świadkami takiego małego cacka architektonicznego, jak pływające boisko piłkarskie, które wykorzystywane jest, jak już wcześniej wspomniałem, do rozmaicie innych celów, które do dzisiaj służy w Singapurze.
i wędrujemy na kolejny stadion, który, muszę przyznać, jest bardzo bliski mojemu sercu, gdyż w 2017 roku miałem przyjemność zobaczyć go na własne oczy. Mieści się on na terytorium brytyjskim, ale nie w Wielkiej Brytanii, jakby można było sądzić, a w brytyjskim terytorium zamorskim na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, czyli przechodząc do rzeczy, w Gibraltarze. Gibraltar to kolejne miejsce, w którym geografia i możliwości powierzchniowe rozdają karty. Gibraltar zajmuje powierzchnię, z tego co sobie tutaj ładnie wynotowałem, 6,5 km². Tak, 6,5 km². Dla porównania Poznań liczy sobie powierzchnię około 261 km², zatem widzicie, o jakich tutaj możliwościach i zdolnościach powierzchniowych mówimy. Tak czy inaczej, jeśli macie zdolność piechura i wygodne obuwie, to spokojnie możecie przejść taki Gibraltar w ciągu jednego dnia z północy na południe albo z południa na północ. Tak czy siak, to mi z powrotem nie stanowiłoby to większego wyzwania. Wydaje mi się, że sam jak byłem na Gibraltarze, to zrobiłem tą trasę co najmniej w połowie, przez co udało mi się dotrzeć na kraniec Europy, na kraniec Gibraltara, skąd można z tak zwanego Europa Point oglądać przy dobrej pogodzie oczywiście wybrzeże Maroka. Z tego miejsca muszę jeszcze dodać, że zdecydowaną większość tej ekskalwy, jaką jest Gibraltar, zajmuje tak zwana Gibraltar Rock, czyli skała gibraltarska, która jest charakterystycznym miejscem dla tego państewka. Skała ta liczy sobie 426 metrów wysokości, a nie wiem czy wiecie, ale na jej szczycie mieszkają jedyne żyjące na wolności w Europie małpy, a mianowicie gibraltarskie makaki. Muszę wam powiedzieć, że całkiem bezczelne i całkiem sprytne są to zwierzęta, gdyż byłem świadkiem jak, porwały jednej z Brytyjek, która robiła sobie zbyt blisko nich zdjęcie, telefon i bez ceregieli wyrzuciły te małpy w przepaść, w dół owy telefon. Zatem trzeba naprawdę na te nieznośne małpy uważać. Tak czy inaczej, wyobraźcie sobie, mała powierzchnia, duża skała, zewsząd woda. W takich warunkach trzeba było zbudować stadion piłkarski, który nazwano Victoria Stadium. Ale żeby was nazwa nie zmyliła, nazwa Victoria Stadium nie pochodzi od królowej słynnej Wiktorii, a stadion został tak nazwany na cześć żony fundatora pana Macintosha. Wszelkie koligacje z pewną firmą z Cupertino jak najbardziej błędne. Warto dodać, że w tak niekorzystnych warunkach stadion wciśnięto pomiędzy wspomnianą Gibraltar Rock a pas startowy lotniska. Z samym pasem startowym lotniska wiąże się ciekawa sytuacja, gdyż oddziela on drogę między wjazdem a wyjazdem z Gibraltaru. Zatem nie tylko siedząc na trybunach stadionu Victoria Stadium, który liczy 5000 miejsc, ale i próbując wydostać się z Gibraltaru, możecie liczyć się z tym, że tuż obok was wyląduje sporych rozmiarów samolot pasażerski. Co muszę przyznać, miałem okazję zobaczyć przy wyjeździe z tego urokliwego państewka. Stadion aktualnie podlega pod renowację, gdyż są plany jego rozbudowy, chociażby w związku z tym, że całkiem niedawno Gibraltar stał się członkiem Stowarzyszenia Federacji UEFA i FIFA. Od całkiem niedawna wystawia swoją reprezentację w meczach kwalifikacyjnych do Mistrzostw Europy i Świata,
z czym również wiąże się niemała kontrowersja. Już tłumaczę. Otóż budowa stadionu była z ogniwem zapalnym pomiędzy Gibraltarem a Hiszpanią. Kiedy Gibraltarski Związek Piłki Nożnej złożył wniosek o członkostwo w UEFA, a był to rok 2007, hiszpańska opozycja spowodowała, że urzędnicy FIFA musieli przyjrzeć się traktatowi z Utrechtu z 1713 roku, który scedował Gibraltar na rzecz Wielkiej Brytanii. Hiszpanie, którzy nie za bardzo są zadowoleni z aktualnego stanu posiadania Gibraltaru, twierdzili, że wystąpił błąd, który naruszył przepisy FIFA, polegające na tym, że stadion musiał zostać wybudowany na niekwestionowanym terenie. Ponieważ Victoria Stadium został zbudowany na przesmyku, który nie został wymieniony w traktacie z Utrechtu, ale został scedowany później, wniosek Gibraltaru został odrzucony w głosowaniu przez Stowarzyszenie Członkowskie UEFA, a jedynymi, którzy opowiedzieli się za przystąpieniem Gibraltaru do Europejskiej Unii Piłkarskiej, byli Anglicy, Walijczycy oraz Szkoci, którzy głosowali za przyjęciem Gibraltaru w swoje struktury. Finalnie sprawa objęła się o Trybunał Arbitrażowy, i reprezentacja Gibraltaru od 2013 roku została pełnoprawnym członkiem UEFA, a w 2016 FIFA. Jeśli na sali są kibice piłkarscy bądź fani reprezentacji Polski, to zdają sobie sprawę z tego, że reprezentacja Polski już w tym krótkim okresie istnienia Gibraltaru w strukturach FIFA i UEFA miała okazję grać z tym małym krajem, i na szczęście nasze orły zdołały wygrać, także bez obaw jest jeszcze jeden kraj, poza chyba San Marino, który nas nie pokonał, także głowa do góry. Żarty na bok, bo oto przed nami kolejny bardzo poważny stadion, a jako że mamy aktualnie igrzyska zimowe, to nie mogło zabraknąć ukochanego w naszym kraju wątku skoków narciarskich. Tylko sobie pomyślicie, co stadion piłkarski ma do skoków narciarskich. Możliwe, może wydawać się to absurdalne, aczkolwiek nie na taki pomysł wpadli urzędnicy w Korei Południowej. Potrzymajcie piwo koreańskim urzędnikom, bo to właśnie oni zdecydowali się, aby w ich kraju powstał jeden z najdziwniejszych stadionów piłkarskich. Alpensia Ski Jump Stadium. Stadion ten położony jest wysoko w paśmie górskim i zabijcie mnie, nie wiem czy nie sądzę, żebym przeczytał to prawidłowo, ale są to góry Tabek, tak powiedzmy, że tak, które ciągną się wzdłuż wschodniego wybrzeża Korei Południowej. Stadion Alpensia Ski Jump został zbudowany z okazji Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w Pjongczangu w 2018 roku, a więc poprzedziły aktualnie odbywające się Igrzyska w Pekinie. Lądowisko dla skoczków narciarskich, które jest częścią stadionu Alpensia, ma takie same wymiary jak boisko do piłki nożnej, co postanowiono wykorzystać i połączyć skoki narciarskie z piłką nożną poprzez wykorzystanie fragmentu lądowiska skoczni jako boiska piłkarskiego. W sezonie piłkarskim, trwającym w Korei Południowej od marca do końca listopada, służy ono jako boisko do piłki nożnej. Natomiast w koreańskim sezonie narciarskim, który trwa od listopada do marca, pełni funkcję skoczni narciarskiej, a w zasadzie lądowiska do tej skoczni. Stadion po jednej ze stron przysłonięty jest przez dwie ogromne skocznie narciarskie, których podstawy sięgają krawędzi murawy, która ulokowana jest tuż za bramką.
Grający na tym stadionie zespół Gangneung FC ma pewne problemy z tym boiskiem, co spowodowało, że aktualnie drużyna przeniosła się na inny stadion, gdzie rozgrywa swoje mecze. Chodzi o lokalizację. Stadion, który jest skocznią narciarską, jak większość ośrodków narciarskich, znajduje się wysoko w górach. W powiecie Pjangczong, w którym znajduje się ośrodek, większość z mieszkańców mieszka daleko od stadionu, daleko od ośrodka, w którym zlokalizowany jest stadion. Po raz kolejny niekorzystna geografia i trudy dostania się na stadion w połączeniu z wysokimi cenami utrzymania powoduje, że ceny biletów na Alpensia Stadion są najdroższe w Korei. Dodatkowo pod koniec sezonu w październiku bądź listopadzie występują spore problemy z murawą ze względu na zalegający na płycie boiska śnieg. No i choć stadion wydaje się ciekawostką i atrakcją, to w efekcie nie spełnia swojego głównego celu, po prostu nie przyciąga kibiców. Co nie zmienia faktu, że muszę wam przyznać, że z chęcią obejrzałbym mecz w akompaniamencie gór i lasów, no i oczywiście skoczni narciarskiej. Stadion mogliście zobaczyć na fotografii, bo powoli wędrujemy na kolejny obiekt, aczkolwiek muszę wam przyznać, że kto wie, może kiedyś jak odwiedzę ten południowo-koreański kraj, który jest na mojej liście, to może się udam na stadion tej drużyny w Korei, która aktualnie występuje bodajże w drugiej lidze koreańskiej, ale wiecie, nie chodzi tutaj o wrażenia piłkarskie, lecz o doznania czysto architektoniczne. No cóż, na deser zostawiłem sobie całkiem poważny obiekt, który jest moim jednym z ulubionych od momentu, kiedy tylko dowiedziałem się o jego powstaniu. Tu już wkraczamy na poważne salony. Bez przedłużania, chodzi mi o Estadio Municipal w Pradze. Stadion ten mieści się w słonecznej Portugalii, a został wybudowany w 2003 roku na Mistrzostwa Europy rozgrywane w Portugalii rok później, bo w 2004 roku. Stadion ten może pomieścić 30 000 widzów, mimo że, jak widzicie na zamieszczonej fotografii, posiada tylko dwie wysokie trybuny. Trybun za bramkami nie ma. Po jednej ze stron znajduje się ogromna pusta przestrzeń, zaś po drugiej coś, co wyróżnia ten stadion. Olbrzymia ściana litej skały. Tak, stadion ten to architektoniczne i środowiskowe cudeńko. Zbudowano go z ponad 1 000 000 ton skał, które najpierw wysadzono, a później przemielono na cement, z którego powstał projekt stadionu. Zyskał on przydomek z portugalskiego a padreira, czyli kamieniołom, właśnie ze względu na powstanie w miejscu górującego nad Bragą kamieniołomu. Łączny koszt wyceniono na ponad 60 milionów euro. Warto dodać, że kwota ta rosła ze względu na częściowe problemy z wykonaniem projektu. A projekt jest imponujący. Między dwiema potężnymi trybunami można poruszać się pod boiskiem, gdzie powstał okazały tunel o powierzchni bagatela 5000 m2. Ciekawostką jest także dach, który według moich tutaj informacji, które sobie zanotowałem, został rozpięty na liniach pomiędzy trybunami, co według autora projektu miało być rozwiązaniem wzorowanym na inkaskich mostach. Wspomniany projektant stadionu Estadio Municipal de Braga, pan Eduardo de Moura z Portugalii, bo jakżeby inaczej, za stadion został nagrodzony nagrodą Pritzkera, która to nagroda przyznawana jest architektom za znaczący wkład w rozwój środowiska człowieka.
Myślę, że to by było na tyle, choć musiałbym tutaj Wam jeszcze przyznać się, że nie wspomniałem o wielu innych ciekawych stadionach, choć wydaje mi się, że jak na pierwszą audycję nie byłoby tak źle. No ale cóż, warto powiedzieć na pewno jeszcze o 2 stadionach. Pierwszy stadion, który warto byłoby odwiedzić, to Igraliste Batria, jeśli dobrze czytam, a mieści się on w miejscowości Trogir w Chorwacji. Zasłynął on w swoim kraju ze względu na położenie na maleńkiej wysepce w otoczeniu antycznych uliczek pozwalających tylko na ruch pieszy. Za jedną z band boiska znajduje się XV-wieczny zamek, a boisko od nabrzeża dzieli zaledwie 10 metrów. Widzicie to właśnie na fotografii. Muszę przyznać, że tak sobie wyobrażam emeryturę piłkarską, gdybym został piłkarzem. Chorwacja, plaża, lazurowa woda i piękne okoliczności przyrody. No ale wspomniałem, że jeszcze przed nami jeden stadion, a jest to dość, muszę powiedzieć, bliski mojemu sercu temat. Jako że zbliżamy się do końca, to chciałbym wspomnieć o stadionie przez duże S. Było dzisiaj sporo o stadionach kameralnych, nietypowych, takich mniejszych, chociaż ostatni stadion, o którym wspominałem, był już naprawdę sporych rozmiarów, to gdzie mu tam do stadionu, który przedstawię teraz. Bo na pewno należy się słowo uznania jednemu z cudów dzisiejszej architektury stadionowej, który znajduje się w północno-wschodnim Londynie. Chodzi o stadion drużyny Tottenham Hotspur, popularnych kogutów. Stadion ten jest jeszcze świeżutki. Został otwarty 3 kwietnia 2019 roku i jest cudem pod względem zarówno wizualnym, jak i technologicznym. Muszę Wam szczerze przyznać, że mam do niego słabość i ogromny sentyment, mimo że choć miałem przyjemność być w Londynie już ładnych parę lat temu, to nigdy w życiu nie byłem na meczu w kolebce futbolu, czyli Anglii. A mój sentyment budzi fakt, że mój wuja, który mieszka w Anglii, to zagorzały fan Spurs i szczęśliwy posiadacz karnetu na mecze Tottenhamu. Zawsze mam w pamięci 2 sentencje wuja. Jedna z nich to fakt, że nigdy nie zapomni 20 lipca 1969 roku. Jak sam mówi, zobaczył wtedy po raz pierwszy w życiu 3 rzeczy. Londyn, kolorowy telewizor i w tym właśnie telewizorze, choć niekoniecznie w kolorze, lądowanie człowieka na Księżycu. Muszę Wam powiedzieć, że ja co prawda 2 z tych rzeczy mam już na koncie i wciąż czekam i trzymam kciuki za powodzenie programu Artemis i powrót człowieka na Księżyc. Ale nie o tym. Druga z sentencji wuja, którą zawsze powtarzał podczas gdy odwiedzał mnie w kraju, to, że żeby Tottenham Hotspur był wielkim klubem, to musi mieć stadion z prawdziwego zdarzenia. I nie jest to czcze gadanie, bo ostatnie mistrzostwo Anglii, wymarzone trofeum, o którym w północno-wschodnim Londynie kibice Tottenhamu marzą, zdobył 61 lat temu. No i co prawda mistrzostwa wuja się jeszcze nie doczekał, ale szczęśliwie doczekał się pod pięknego stadionu. Już jego budowa była spektakularna. Powstawał stopniowo w miejsce starego stadionu Spurs, czyli White Hart Lane, który istniał od 1899 roku. Imponująca data, trzeba przyznać, dlatego czas było na zmiany. To, co dzisiaj zachwyca, to sposób, w jaki stadion przynosi dochody dla klubu, zwłaszcza podczas trwania tzw. dnia meczowego. Stadion popularnych kogutów już na 3 godziny przed meczem, jego klubowy sklep zlokalizowany na stadionie pęka w szwach, a z wyglądu przypomina on mini galerię handlową z muzeum, w
którym mieści się mini trybuna, gdzie można przysiąść i posłuchać spotkania z którąś z klubowych ikon. Na stadionie Tottenhamu mieści się słynny Goal Line Bar, czyli najdłuższy, bo 65-metrowy bar w Europie, który już wśród kibiców, nie tylko w Anglii, jest naprawdę dość popularny. Gdyż ciekawostką, o której opowiadał mi wuja, jest fakt, że żeby zwiększyć maksymalnie sprzedaż i poprzez skrócenie czasu nalewania piwa w takim barze, bez którego, nie umówmy się, mecz to nie mecz, mecz bez piwka to nie mecz, postanowiono zastosować specjalny sposób nalewania piwa. Poprzez użycie specjalnych magnesów piwo lane jest od dołu, przez co wolniej się spienia, a trwa to około 5 sekund. Żeby przyspieszyć cały proces sprzedaży i uniknąć kolejek w barze, jak wiadomo, niespragniony kibic to zły kibic, a takich wolelibyśmy unikać, postanowiono wpłacić płatności wyłącznie kartą, przez co całość transakcji łącznie z nalaniem piwa trwa około 10 sekund. Można powiedzieć, że na stadionie Tottenhamu jest dosłownie wszystko, co zachęca do spędzania czasu i przyjścia jak najwcześniej, a łączy się to z generowaniem przychodów. Ściana z wycinkami starych meczów, perfekcyjnie działające Wi-Fi, kącik dla dzieci i z tego, co sobie tu jeszcze wynotowałem, a o czym nie mogłem zapomnieć, co jest najważniejsze w dzisiejszych czasach, bardzo komfortowe miejsca do ładowania telefonów komórkowych, smartfonów, co w dzisiejszych czasach jest priorytetem. Architekt pan Christopher Lee zaprojektował stadion, który może pomieścić 62 000 widzów, co może nie jest jakąś oszałamiającą kwotą, zwłaszcza, że z tego co mi wiadomo, a mówię z pamięci, stadion Wembley w Londynie, który jest stadionem, który gości m.in. przy najważniejszych meczach reprezentacji Anglii i chyba głównie reprezentacji Anglii, około 90 000 widzów, a stadion na przykład Camp Nou w Barcelonie, który jest już podstarzałym stadionem, może pomieścić ponad 100 000 widzów. Tak czy inaczej, chciałbym dodać, że możliwe jest przekształcenie murawy do piłki nożnej na stadionie Tottenhamu w miejsce do organizacji koncertów, a nawet meczów futbolu amerykańskiego. Trzeba przyznać, że ten stadion to prawdziwe cacuszko technologiczne. Innowacyjna technologia widoczna jest także w 120-tonowym systemie oświetlenia, który dokładnie i bez większego problemu oświetla każdy element murawy i jest on chwalony na Wyspach Brytyjskich. Wyposażenie medialne także jest na wysokim poziomie. Na stadionie jest około 1800 ekranów HD, które wyświetlają reklamy, statystyki piłkarzy i robią ładną oprawę graficzną widowiska z poziomu wnętrza trybun. Dodatkowo trzeba wspomnieć o największym w Europie telebimie, a w zasadzie z tego co wiem jest ich 4 w każdym z narożników boiska, co również stoi za stadionem Tottenhamu, to, że ten telebim, który jest największy, liczy sobie 317 m2. Na deser prawdziwy smaczek, czyli technologia HPE, jeśli dobrze czytam HP, która odpowiada za funkcjonowanie wszystkich krytycznych usług od monitoringu po systemy biletowe. Dzięki specjalnej aplikacji stadionowej fan może nawet sprawdzić, do której z toalet, do której przycisnęło go po kolejnym piwku, jest najmniejsza aktualnie kolejka. Osobiście, gdy tylko skończy się pandemia, mam nadzieję, że uda mi się pojechać do Anglii, odwiedzić wuja i udać się na mecz Tottenhamu, głównie za sprawą, chciałbym zobaczyć ten stadion na własne oczy
i skorzystać z tych wszystkich dogodnień, które postawili przed widzami projektanci. No cóż, 40 minut minęło, także jest taki minimalny czas, który sobie wygospodarowałem na tą formę podcastu, która, mam nadzieję, spodobała się Wam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas, że było ciekawe. No i z chęcią wysłuchaliście dzisiejszej audycji. Zobaczymy, jak przyjmie się ten format, bo nie wykluczam, że w przyszłości mogą pojawić się audycje na żywo z możliwością dzwonienia i debatowania, aczkolwiek na chwilę obecną chciałbym rozprawiać się z tematami w sposób z odtworzenia, w sposób nie na live. Zobaczymy, jak to się ułoży. Na chwilę ta forma offline'owa się utrzyma. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Pamiętajcie, że możecie słuchać audycji na kanale Przy Mikrofonie na YouTubie, ale też szukajcie nas na platformach podcastowych takich jak Anchor FM czy Spotify. No i koniecznie zajrzyjcie na naszego Discorda, do którego link możecie znaleźć w opisie. Ja za dzisiejszy czas bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że było fajnie, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli było troszeczkę sztywno, no to Was serdecznie przepraszam, ale ogrywam się z tematem, próbuję, żeby to wyglądało jak najciekawiej. Starałem się, nie ukrywam, tutaj uchylę trochę rąbka kuchni całego nagrania, żeby nagranie było puszczone tak zwanym mastershotem, jak to się mówi, czyli bez cięcia, bez montażu, aczkolwiek parę razy może sprawne ucho wychwycić, kiedy przystopowałem audycję. No cóż, to by było na tyle. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!